Dobry wieczór Państwu. Jest mi bardzo miło przywitać Państwa na kolejnym naszym spotkaniu, GH Nauka Spotkania. Czy przemysł wydobywczy ma przyszłość? To jest temat na dziś. Świat odchodzi od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii. Czy to znaczy, że przemysł wydobywczy w dobie transformacji energetycznej traci rację bytu? Podczas spotkania udzielimy odpowiedzi na to właśnie pytanie, a także opowiemy o geofizyce wiertniczej, która pozwala badać własności skał znajdujących się pod ziemią. Zanim jednak przedstawię Państwu dzisiejszych prelegentów, to jak zawsze kilka uwag technicznych. Każda z prezentacji, każdy z wykładów będzie trwał pół godziny. Bardzo Państwa proszę, żeby nie przerywać, nie zadawać pytań w trakcie referatu, tylko przygotować sobie pytanie, które można będzie zadać po referacie. O to proszę Państwa, którzy są na sali, jak i również tych z Państwa, którzy zasiadają przed ekranami komputerów i wszystkich innych nośników elektronicznych. Tak więc pytania można zadawać również na czacie. I po wykładzie te pytania zostaną zadane prelegentom. W pierwszym dzisiejszym wykładzie na temat "Ale bez górnictwa wszystko jest niczym" pan profesor Paweł Bogacz opowie nam o bogactwach, które kryje ziemia. Nie tylko o tych bogactwach, które cieszą nasze oko, ale przede wszystkim tych niezbędnych do rozwoju technologii istotnych w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi. Odpowie na pytania, jak wzrośnie zapotrzebowanie na surowce w związku z realizowaną transformacją energetyczną, dlaczego mówi się o surowcach krytycznych, co to są surowce krytyczne, w jakim kierunku rozwija się współczesne górnictwo. Pan profesor Paweł Bogacz jest pracownikiem Wydziału Inżynierii Lądowej, Gospodarki Zasobami AGH. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym oraz zrównoważonym rozwoju, głównie w sektorze górniczym i hutniczym. Zapraszam pana profesora. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry, drodzy Państwo. Dziękuję za tak miłe przywitanie. I tak jak wspomniał tutaj pan profesor, moim zadaniem będzie przekonanie Państwa do tego, że przemysł wydobywczy ma przyszłość. Zresztą, jak Państwo widzicie, jest to już zapisane w slajdzie, od którego rozpoczęła się prezentacja. Slajdzie, który przedstawia część bardzo ważnej tezy, która dla mnie stanie się podstawą naszego dzisiejszego spotkania. Tezy, która nie jest tezą Pawła Bogacza, jest tezą, którą postawił niegdyś ponad 100 lat temu wybitny fizyk Max Planck, uznając, że rzeczywiście w aspekcie tego, czym się zajmował i tego, co wiązało się z ówczesnymi wyzwaniami świata, wszystko zaczyna się od górnictwa. Ja oczywiście pozwolę sobie potraktować tą tezę na etapie nieco wcześniejszym w zakresie tego, o czym mówimy tutaj zawsze w badaniach naukowych, czyli hipotezy, i potem potwierdzić, że rzeczywiście to ma sens. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa ciekawa przygoda i przede wszystkim uda się udowodnić, że górnictwo jest absolutnie niezwykle ważne i to w sytuacji, w której mówi się o tym, że ma zniknąć. To ciekawe. Mam nadzieję, że uda się to udowodnić. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o kwestię właśnie naszej hipotezy, mam nadzieję, że ruszy nam tutaj prezentacja, bo widzę, że niestety nie chce ruszyć. O, jest. Tak jak powiedziałem, rozpoczniemy od hipotezy, którą jest całe sformułowanie, całe zdanie wypowiedziane kiedyś przez Maxa Plancka, który stwierdził, że górnictwo nie jest wszystkim. Oczywiście nie jest najważniejszą kwestią na Ziemi, nie jest najważniejszym przemysłem zapewne, ale bez niego nie ma innych przemysłów i bez niego nie ma innych produktów, które te przemysły wytwarzają. To, jak Państwo widzicie, było ponad 100 lat temu. Będę starał się, jak powiedziałem wcześniej, udowodnić, że również dzisiaj ta hipoteza, stająca się później tezą, ma swoje uzasadnienie. Choć zmieniło się bardzo wiele, przebiegło wiele lat, ale przede wszystkim, jak wcześniej słyszeliśmy, przechodzimy bardzo dużą
transformacji. Ale zanim powiemy właśnie o tych kwestiach, pozwólcie Państwo, że rozpoczniemy od tego, jak wygląda sytuacja obecna w zakresie górnictwa. Oczywiście rozpoczynając od rzeczy podstawowych, czyli przede wszystkim od wskazania tego, z jakimi typami górnictwa mamy do czynienia. Dlatego, że musimy wiedzieć, iż jeśli chodzi o sektor wydobywczy czy przemysł wydobywczy, mówimy o trzech podstawowych rodzajach górnictwa. Górnictwu podziemnym, czyli tym, które rzeczywiście prowadzone jest w warunkach podziemnych, głównie dotyczy surowców mających charakter stałych, występujących w stałym stanie skupienia, tam gdzie w sposób mechaniczny najczęściej, oczywiście z dużą pomocą człowieka, wchodzimy pod ziemię i pod ziemią prowadzimy całą eksploatację. Tutaj mamy przykłady tego typu rozwiązań, to wszystko są przykłady z Polski, więc takie górnictwo w Polsce występuje. Obok górnictwa podziemnego wyodrębniamy również górnictwo odkrywkowe, czyli górnictwo, którego głównym zadaniem jest eksploatacja kopalin w sposób, można powiedzieć, z ziemi, wiążący się ze ściągnięciem nadkładu, bądź bezpośrednio eksploatacją w warunkach występowania w aspekcie zupełnie powierzchniowym. I tutaj też przykłady takich kopalni, takich odkrywek, bo tak nazywa się te zakłady górnicze w miejscach ich eksploatacji z naszego kraju. I trzeci typ górnictwa, o którym zapewne bardzo dużo będzie mówić moja szanowna koleżanka, to górnictwo otworowe. Górnictwo, które również sięga głęboko pod ziemię, często bardzo głęboko, ale sama eksploatacja odbywa się w inny sposób, bezpośrednio z użyciem albo różnych substancji chemicznych, albo poprzez uwolnienie surowców, najczęściej występujących w stanie gazowym bądź w stanie ciekłym spod powierzchni ziemi i wyciągnięcie ich na powierzchnię. I tutaj również przykłady z naszej polskiej rzeczywistości. Drodzy Państwo, tak wygląda oczywiście w bardzo skrótowym układzie sama struktura sektora górniczego. Natomiast to, co dla nas istotne, to fakt, że górnictwo wbrew temu, co się słyszy, wbrew temu, co się widzi, rośnie. To, co Państwo widzicie, to obraz górnictwa z ostatnich bez mała 40 lat i jak Państwo widzicie, ilość kopalin, które wydobyliśmy na ziemi, zwiększyła się w obrębie ostatnich kilkudziesięciu lat o 80%. Oczywiście w największym stopniu dotyczyło to Azji, zaraz powiem sobie dlaczego, ale jest prawdą, jest faktem, że mówimy o wzroście górnictwa. Tutaj zakończyłem prezentację tych danych w roku 2019 po to, żeby nie pokazać jednak tego, co działo się w czasie pandemii i tego, co dzieje się również teraz, bo cały czas po tej pandemii wracamy. Aczkolwiek, jeśli popatrzycie Państwo na następny slajd, to zauważycie, że górnictwo w układzie niektórych kopalin, przede wszystkim pomiędzy rokiem 2017, który obserwowany jest w tej części naszych wykresów blokowych, która znajduje się tutaj z Państwa lewej strony, w stosunku do roku 2022 również przedstawia się rosnącym cały czas aspektem oczywiście i rosnącą produkcją oczywiście w aspekcie roku 2022. To jasno i dobitnie pokazuje, że górnictwo na świecie ma się bardzo dobrze i produkcja górnicza na świecie rzeczywiście rośnie. Drodzy Państwo, jeśli popatrzymy jeszcze głębiej, patrząc na górnictwo bardziej od strony już ekonomicznej, to warto przywołać kolejny bardzo ciekawy wskaźnik mówiący o wadze, o wielkości zaangażowania przemysłu górniczego w ekonomii poszczególnych krajów na świecie. Największa organizacja zrzeszająca producentów branży górniczej, branży hutniczej, ICMM, która siedziba znajduje się w Londynie, prowadzi w tym aspekcie bardzo ciekawe badania makroekonomiczne, które opierają się na badaniu produktów krajowych brutto poszczególnych krajów na świecie w aspekcie sprawdzania, w jakim stopniu ich wielkość jest uzależniona od górniczych łańcuchów wartości, czyli od produktów górniczych, które oczywiście tworzą podstawę, tworzą fundament pod inne produkty, pod produkty, które potem oczywiście sami, jak zaraz zobaczymy, w bardzo szerokim stopniu konsumujemy. I zwróćcie Państwo uwagę na to, że praktycznie nie ma na świecie kraju, który nie korzystałby z górnictwa. To po pierwsze. Natomiast zwróćcie też Państwo uwagę przede wszystkim na to, że w większości przypadków, w większości tych krajów
Wielkość zaangażowania górnictwa w cały układ PKB tych krajów jest wartością, która sięga więcej niż 50% PKB. A więc jeśli popatrzeć na cały łańcuch wartości, a więc na to, co wiąże się i z produktem górniczym, potem to, do czego wykorzystuje się ten produkt górniczy i czego częścią ten produkt górniczy się staje, w większości krajów zaangażowanie tego przemysłu wydobywczego w zakres całego PKB krajów znajduje się na poziomach kilkudziesięciu procent, często przekraczających 60%. I co warto zauważyć, dotyczy to tak krajów rozwijających się, jak i krajów rozwiniętych. Oczywiście widać też na tej mapie, gdzie i w których miejscach to zaangażowanie górnictwa jest największe i tutaj będziemy się na tym skupiać na kolejnych slajdach, dlatego że nie jest to Europa. Jest to przede wszystkim Azja i jest to, drodzy Państwo, Afryka i Australia. Natomiast to nie zmienia faktu, że w Polsce również górnictwo jest. Już pokazywaliśmy sobie na pierwszym slajdzie przykłady tego typu kopalń z tych 3 różnych sektorów, podsektorów, subsektorów górnictwa i nie wiem, na ile Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że te przykładowe oczywiście marki i logotypy, które Państwo tutaj widzicie, są logotypami marek związanych z górnictwem w sposób bezpośredni, czyli tych firm, które po prostu kopalnie w Polsce posiadają. Oczywiście produkują one bardzo różne produkty. Od produktów metalicznych, przez produkty, które służą nam jako surowce energetyczne, po produkty, które służą nam jako przede wszystkim surowce budowlane, także surowce chemiczne, produkty, które używamy również w aspekcie naszego codziennego życia jako produkty konsumpcyjne, w pewnych częściach również produkty spożywcze. Jeśli jeszcze nie udało mi się Państwa przekonać do tego, że górnictwo wciąż w Polsce jest bardzo ważne, patrząc na marki, które mam nadzieję, że Państwo rozpoznajecie, przynajmniej w pewnej części, to pozwoliłem sobie na kolejnym slajdzie pokazać kolejną, mam nadzieję, że ciekawą rzecz. Ano dokładnie fakt tego, że na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i dokładnie w jej najważniejszym indeksie giełdowym, czyli warszawskim indeksie giełdowym 20 największych spółek, które tak naprawdę decydują o rynku kapitałowym w Polsce, te 4 bezpośrednio są spółkami górniczymi. Więc wciąż to górnictwo w Polsce jest i występuje, drodzy Państwo, na poziomie ważnym i poziomie, który w pewnym sensie kreuje nasze działanie tutaj w różnych sektorach gospodarki. Drodzy Państwo, natomiast niestety obserwujemy coraz więcej sytuacji takich jak ta. I tu pozwólcie też Państwo, że przy okazji wystosuję mały apel do części mass mediów, z których dokładnie stron internetowych wziąłem te hasła. Hasła, które mówią, każde z nich zawiera tą samą sentencję, że górnictwo w Polsce skończy się w roku 2049. Powstaje więc zasadnicze pytanie, skąd ta informacja? I dlaczego ta informacja wygląda właśnie tak, kiedy odniesiemy ją do informacji sprzed chwili? Informacji, która wskazywała na to, że górnictwo na świecie ma się bardzo dobrze. Przypomnijmy sobie 80% wzrostu produkcji w ostatnich 40 latach i że w dużej części krajów na świecie górnictwo stanowi o bardzo dużym, często kilkudziesięcioprocentowym, patrząc przez pryzmat łańcuchów wartości, poziomie PKB danych państw. Oczywiście wiemy, że wiąże się te kwestie w dużej mierze ze źle zrozumianym, niepoprawnie zrozumianym elementem, aspektem części działań, części aktywności, które zostały określone w strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Strategii, która kieruje nas w stronę neutralności klimatycznej, bardzo potrzebnej, biorąc pod uwagę efekt cieplarniany, ale rozumianej przez tych, którzy kreują naszą wiedzę, często nie mając o tej wiedzy niestety pojęcia, w sposób taki, który pozwala im skracać te kwestie do poziomu widocznych tutaj przez Państwa haseł, które zapowiadają, że w roku 2049 rzeczywiście górnictwo w Polsce nie będzie występować. Drodzy Państwo,
Postaramy się pokazać w tych kolejnych kilkunastu minutach, że tak nie będzie, bo patrzyliśmy na stan obecny. Teraz czas, żebyśmy popatrzyli w przyszłość. Oczywiście można ją w pewien sposób przewidywać, biorąc pod uwagę trend, który było widać w aspekcie tych kilku wykresów wskazujących na to, że produkcja górnicza na świecie rośnie. Ale przyjrzyjmy się temu od nieco innej strony. Tą kwestią będzie, drodzy Państwo, to, co dzieje się na świecie w zakresie właśnie przyszłych, przewidywanych, wskazywanych trendów. ONZ prowadzi jako największa organizacja, która zrzesza zdecydowaną większość krajów na świecie, wiele różnych agend i wiele różnych inicjatyw, które wskazują na to, czego możemy się spodziewać, oczywiście kreując politykę świata, na ile to tylko możliwe, w sposób, który pozwoli to wszystko nam najlepiej wypełnić i najlepiej odpowiedzieć na zmieniający się świat. To, co Państwo widzicie, to 5 najczęściej wyróżnianych o największej sile trendów społecznych, nazwanych tak zwanymi megatrendami na świecie. Duża część z nich wiąże się rzeczywiście z potrzebą zmiany. Z potrzebą zmiany również dotyczącej górnictwa, ale tutaj Państwa zaskoczę, choć może nie, biorąc pod uwagę to, co mówiłem wcześniej, ale zaraz będziemy widzieć to na liczbach, wskazujących na to, że górnictwo nadal będzie wzrastać. Dlaczego? Drodzy Państwo, popatrzmy na następny slajd. I w tym aspekcie chciałbym Państwa uwagę skierować w stronę podstawową, która znajduje się tutaj na rosnącym wykładniczo wykresie mówiącym o liczbie, ilości ludzi na świecie. Jak Państwo wiecie, 2 miesiące temu urodził się 8-miliardowy człowiek. Jest nas już na świecie 8 miliardów. Każdy z nas konsumuje. Jak widać, ten wykres przedstawia nam trend rosnący i to rosnący bardzo dynamicznie. Co z tego wynika? Otóż wynika to, że ta konsumpcja, biorąc pod uwagę kwestie jednostkowe, a więc zwiększającej się populacji, rośnie. Stąd od 1971 roku jest liczony bardzo ciekawy wskaźnik tak zwanego Earth Overshoot Day, a więc wskaźnik, który określa nam wystarczalność zasobów Ziemi. Jest on wyznaczany z jednej strony ilością, wartością popytu generowanego przez każdego z nas, czyli ilością produktów, które zjedliśmy, ubraliśmy, skonsumowaliśmy, z drugiej strony ilością zasobów występujących tak w zakresie zasobów odnawialnych, jak i wszystkich tych zasobów, które znajdują się na poziomie zasobów, które zostały odkryte i zasobów, które mają charakter zasobów bilansowych. Widzicie Państwo tutaj w każdym z tych elementów, z tych kolumn 2 części, zieloną i czerwoną. Zielona pokazuje nam poziom wystarczalności tychże zasobów traktowany w aspekcie całego roku. Jak Państwo widzicie, od 1971 roku do roku 2022 zwiększa się wartość tej części kolumny, która jest częścią czerwoną. To oznacza, że do momentu, kiedy widzimy zielony słupek, jest to ta część roku, w której zasoby, które zużywamy, są w stanie się odnowić, czyli ilość zasobów, które mamy z drugiej strony, po stronie podażowej, jest w stanie wysycić nasz popyt. Jak Państwo widzicie, ten słupek czerwony staje się z roku na rok coraz większy. To znaczy, że nie wystarcza nam zasobów, które są w stanie się odnowić i zabieramy w związku z tym zasoby naszym przyszłym pokoleniom. To oczywiście nie oznacza, że tych zasobów nie ma. To wciąż są zasoby, z których korzystamy. Ale biorąc pod uwagę właśnie to tempo i dynamikę ich odnawiania, nie jesteśmy w stanie rzeczywiście zachować tutaj równowagi pomiędzy tym, co mamy, a tym, ile zużywamy. W roku 2022 ten Earth Overshoot Day przypadł nam na 1 sierpnia, więc do 1 sierpnia można powiedzieć, że skonsumowaliśmy wszystko to, co mogliśmy skonsumować, biorąc pod uwagę odnawialność zasobów i całość podaży tych zasobów. Po 1 sierpnia żyjemy na kredyt, czyli zabieramy naszym przyszłym pokoleniom. I drodzy Państwo, to jest podstawa zmiany. Podstawa zmiany, którą na slajdzie wcześniej widzieliście Państwo jako tak zwany resource scarcity, czyli potrzebę szukania zasobooszczędności. Co z tym się, drodzy Państwo, wiąże? Przede wszystkim fakt, że nawet jeśli będziemy, bo tak pokazują nam to różne modele predykcji ilości ludności na Ziemi, będziemy spokojnie, powoli, zwłaszcza w Azji i Afryce, rzeczywiście poziomować tą krzywą, to cały czas liczba ludności na Ziemi będzie rosnąć. Co musimy więc robić? Szukać nowych zasobów. W jaki sposób?
Oczywiście najlepiej oszczędnie. Stąd i na tej podstawie myślimy o nowej i wdrażamy wręcz nową koncepcję prowadzenia gospodarki zasobowej. Koncepcję, która jest koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym. Ale wiemy, że nie wszystko jesteśmy w stanie zawrócić, wiemy, że nie wszystko jesteśmy w stanie zrecyklować. Ba, mówiliśmy przed chwilką o tym, że liczba ludności będzie się zwiększać. Musimy więc zacząć szukać dalej zasobów na ziemi i z tych zasobów korzystać, ale z drugiej strony na pewno czeka nas podróż w kosmos. I to na AGH już rzeczywiście też się dzieje. To z punktu widzenia, można powiedzieć, takiego podstawowego, takiego podstawowego wyzwania, przed którą stoi ludzkość. Oczywiście musimy to skwantyfikować i w związku z tym również tutaj w AGH staramy się jako inżynierowie to kwantyfikować, licząc coś, co nazwano, drodzy Państwo, śladem środowiskowym. Sposób liczenia tego śladu środowiskowego jest dosyć skomplikowany. Wybaczcie Państwo, ja zrzucę to na kanwę niewielkiego i niedługiego czasu, jaki mam do dyspozycji, jeżeli będę Państwu tłumaczył, o co chodzi w tych wzorach. Natomiast w całości chodzi o to, żeby zobaczyć, w jakim stopniu to, co zabieramy, to, co musimy zabrać, biorąc pod uwagę nasze potrzeby, potem jesteśmy w stanie zawrócić. Jesteśmy w stanie rzeczywiście wprowadzić w tak zwany circular ekonomii, czyli stworzyć zmianę i przejście z ekonomii linearnej, użyj, wyrzuć, na ekonomię cyrkularną, zawróć, odzyskaj. Wiecie Państwo już, dlaczego tak się dzieje, poza kwestiami etyki, poza kwestiami sensu stricte środowiskowymi. Natomiast, drodzy Państwo, wiemy, że takie działania służące circular ekonomii rzeczywiście mają miejsce i wdrażane są coraz to kolejne działania służące temu, żeby starać się redukować zużycie surowców, bo po prostu mamy ich za mało. Z drugiej strony starać się je używać ponownie, a jeśli już nie jesteśmy w stanie użyć ich ponownie, to rzeczywiście starać się zrecyklować i albo ostatecznie zutylizować, albo najlepiej po kolejnych procesach technologicznych zawrócić. Drodzy Państwo, jak to ma się do konkretnych działań? To jest dosyć ciekawy wątek i na pewno element, o którym można byłoby rozmawiać bardzo dużo. Zmienia się model konsumpcji towarów. I to na pewno. Coraz więcej mówi się o wspólnym użytkowaniu, coraz więcej mówi się o recyklingu, coraz więcej mówi się o redystrybucji, coraz więcej mówi się o naprawianiu i konserwowaniu tego, co wcześniej mieliśmy. I świetnie, że tak jest. Dlatego, że to powoduje, że te surowce, które już pobraliśmy, te surowce, które już zabraliśmy, jesteśmy w stanie zawrócić z powrotem w obieg, jesteśmy w stanie wprowadzić je z powrotem do użytku. Ale z drugiej strony wiemy, drodzy Państwo, że nawet jeśli będziemy stosować maksymalizację poziomu akonsumpcjonizmu, więc będziemy maksymalizować poziom właśnie tego recyklingu, odświeżania, to po pierwsze z punktu widzenia rosnącej populacji ludności, ale po drugie z punktu widzenia konsumpcjonizmu i tego, że chcemy wolności i oczekujemy tejże wolności, na pewno będziemy wciąż rozwijać te sposoby działania, których albo zrecyklować się nie da, albo sobie nie pozwolimy na to, żeby ich nie mieć. Bo zadajmy sobie proste pytanie, czy zrezygnujemy z komunikacji? Czy zrezygnujemy z telefonów komórkowych? Czy zrezygnujemy z pożywienia? Czy zrezygnujemy z energii elektrycznej? Nie. Co więc nas czeka? Czeka nas, drodzy Państwo, jak to zwykle, bo prawda leży po środku, sytuacja, w której będziemy obserwować równowagę pomiędzy akonsumpcjonizmem, a więc będziemy dążyć do tego, żeby maksymalizować akonsumpcjonizm, ale z drugiej strony nie poradzimy sobie bez konsumpcjonizmu i nie poradzimy sobie bez tego, żeby te zasoby cały czas pobierać. Drodzy Państwo, to fakt numer 1. Fakt mówiący o tym, że popyt na produkty górnicze rośnie z punktu widzenia i zwiększającej się populacji ludzkiej, z drugiej strony z punktu widzenia również tego, co wiąże się z potrzebą konsumowania, które jest jedną z największych potrzeb
ludzkości, wynikających zresztą z potrzeb Maslowa, już tak mówiąc bardzo filozoficznie. Ale drodzy Państwo, w tychże ramach, w tychże aspektach można pokazać już konkretne liczby. I to, co Państwo tutaj widzicie, to bardzo ciekawe obliczenia amerykańskie, które biorąc pod uwagę właśnie ten Air of a Sure Day, podały nam informacje o tym, ile zużywamy, jak Państwo widzicie, corocznie produktów. To wszystko są produkty tylko górnicze. I tutaj postawię kropkę, resztę możecie Państwo sobie doczytać. Nie chcę tego czytać, ale zwróćcie Państwo uwagę, jak wiele tych produktów jest, a z drugiej strony, jak dużo każdego z tych produktów zużywamy. To surowce skalne, to cement, to sole, to gliny różnego rodzaju, to w końcu produkty metaliczne i metale, czy metale nieżelazne, czy również, i tutaj znowu próbujemy, tak, udało się, innego typu metale, w tym oczywiście również metale żelazne. Drodzy Państwo, to jest co roku. Tutaj nie ma produktów energetycznych, kopalnych. Tu są tylko produkty, które nie bezpośrednio wiążą się z produkcją energii. Natomiast jeśli popatrzymy na to w perspektywie produktów energetycznych, to zwróćcie Państwo uwagę, że te liczby robią jeszcze większe wrażenie. Od razu powiem, uran to też produkt górniczy. Drodzy Państwo, co z tego wszystkiego wynika? No, myślę, że liczby mówią same za siebie. Potrzebujemy produktów górniczych, potrzebujemy ich my. Nie tylko Azjaci, nie tylko Amerykanie, tylko my, Europejczycy, my również Polacy. Jeśli to Państwa jeszcze nie przekonało, to przejdźmy do kolejnego elementu. Tutaj pokazuję porównanie dwóch budynków, których metraż jest metrażem około 4000 m2. Jeden jest zbudowany w tradycyjnej metodzie murowej, drugi wedle metody modułowej z dużym udziałem drewna. Nawet jeśli zmieniamy, nawet jeśli zawracamy i nawet jeśli tego drewna jest bardzo dużo i nawet jeśli widzimy, że udaje się zmniejszyć tej ilości surowców, w tym wypadku podawanych tylko jako surowce mineralne, wciąż one tam występują. I występuje ich wciąż bardzo dużo. To obliczenia własne. Drodzy Państwo, te wszystkie produkty mamy dookoła siebie. Mamy je w swoich smartfonach. Zobaczcie Państwo, jak wiele tych produktów krąży w Europie. To są tony, miliony różnych ton pierwiastków. Mamy je w bardzo różnych produktach. I to w tych produktach, które rozumie się jako produkty zmiany energetycznej, bo akurat żarówka typu LEDowego jest żarówką energooszczędną, jest żarówką nowej generacji żarówek. Tu wciąż występuje bardzo dużo produktów, których źródłem są górnicy. Drodzy Państwo, natomiast najważniejsze jeszcze przed nami, dlatego że to Europa postawiła światu wyzwanie, w którym powiedziała, że stanie się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. Wiemy dlaczego, wiemy, że wiąże się to z rosnącą ilością, nadmierną ilością, można powiedzieć w stosunku do takich stałych przed erą przemysłową gazów cieplarnianych w atmosferze, choć to są bardzo niewielkie ilości ppm-ów. I rzeczywiście w 2019 roku powiedzieliśmy światu, chcemy być pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. Bardzo cenna inicjatywa, świetna inicjatywa. Natomiast, drodzy Państwo, co z nią się wiąże? Oczywiście wiąże się z nią redukcja emisji gazów cieplarnianych w całości śladu węglowego, w 3 zakresach, pierwszym, drugim i trzecim. Cała ścieżka, którą mamy przejść, jest ścieżką, którą mam nadzieję, że za chwilkę Państwo zobaczycie. Ja próbuję tutaj wycelować najlepiej, jak się tylko da. Tak mamy doprowadzić do sytuacji net zero w roku 2050, czyli do neutralności klimatycznej. Drodzy Państwo, na podstawie tej ścieżki przeprowadzono analizę mówiącą o tym, czego potrzebujemy, żeby sobie z tą ścieżką poradzić. I to, co zobaczycie w ostatnich dokładnie już minutach mojego wystąpienia, to
produkty górnicze. Dlaczego? Zwróćcie Państwo uwagę na to. To, co Państwo widzicie, to porównanie tylko dwóch typów produktów. Samochodu spalinowego z samochodem elektrycznym i, drodzy Państwo, klasycznego sposobu zasilania kół w wytworzeniu energii ze sposobem opartym na OZE. I tutaj mamy różne sposoby wytwarzania energii w oparciu o odnawialne źródła energii. Nie mylicie się Państwo, patrząc na słupki. Te słupki, które są słupkami mniejszymi, krótszymi, to słupki dotyczące produktów, które są bardzo dla atmosfery niedobre. Produktów, które powodują emisję samochodów spalinowych, to te wykresy w górnej części slajdu i, jak Państwo tutaj widzicie na dole, wytwarzania energii elektrycznej. Co z tego wynika? To są badania, które opublikowane zostały przez Międzynarodową Agencję Środowiska. Otóż, drodzy Państwo, że potrzebujemy bardzo dużo produktów górniczych, głównie metali, które pozwolą nam się zmienić, dlatego że samochód elektryczny zawiera tych produktów bardzo dużo i również wiatraki, co Państwo zobaczycie na kolejnych slajdach, także zawierają tych produktów bardzo dużo. To są wyliczenia konkretne, mówiące o tym, ile w aspekcie jednego samochodu elektrycznego, bądź w aspekcie jednej turbiny wiatrowej, bądź w aspekcie wszystkich już stworzonych do tej pory turbin wiatrowych, tutaj mamy przykład z Niemiec, rzeczywiście musieliśmy dostarczyć produktu górniczego. Oczywiście to nie jest węgiel, to nie jest ropa naftowa, to nie jest gaz ziemny, ale to są produkty metaliczne, to są pierwiastki ziem rzadkich i to są, drodzy Państwo, również produkty klasycznie rozumiane jako produkty budowlane, więc żwiry, piaski, wszelkiego rodzaju materiały służące do i dla budownictwa. To są fakty. Popatrzmy, jak to przenosi się na dalszy wzrost popytu na produkty górnicze. Drodzy Państwo, kilka slajdów, znowu po to, żebyście Państwo sami mogli to zaobserwować. To, co Państwo widzicie, to planowany, jak można zresztą przeczytać, wzrost zapotrzebowania na niektóre tylko z tych pierwiastków pomiędzy rokiem 2020 a rokiem 2040. W wielu przypadkach sięga on kilkudziesięciu procent. Jeśli rozbijemy to jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, zauważymy niestety bardzo niepokojący trend. Ja nie chcę oczywiście oddawać się tutaj kwestiom politycznym. Naukowcy zajmują się twardymi faktami. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, i to nie jest przypadek, że te pierwiastki, których nam najbardziej potrzeba, wcale nie znajdują się w naszych rękach, nie znajdują się w rękach Europy i nie znajdują się w rękach Polski. Znajdują się głównie w rękach tych państw, które znajdują się na wschodzie, na Dalekim Wschodzie, czyli w Azji. Co z tego wynika? Oczywiście zauważono w Europie, że nie zamyka nam się do końca ten bilans pomiędzy popytem a podażą, że nie równoważy się on. I to, co chciałem Państwu pokazać, to są wyrywki wycinków prasowych polskich, ale dotyczących tego, co dzieje się dookoła nas, co dzieje się w Europie, które pokazują, i to wszystko, co Państwo zaraz zobaczycie, to przykłady takich wskazań, zwłaszcza po 24 lutego 2022 roku. Wiemy, jaka to była tragiczna data. To jeszcze nam się tutaj w tym aspekcie powiększyło. Ja troszkę przyspieszam, żeby też nie zabierać za dużo czasu. Dużo zabiera mi niestety również nie do końca tutaj zmieniające mi się slajdy, ale zwróćcie Państwo uwagę, to jest tylko kilka wycinków z ostatnich 2 miesięcy, marca, kwietnia 2023 roku, które mówią o tym, że idzie nowa fala górnictwa w Europie. Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Volkswagen, który właśnie zainwestował w swoje pierwsze kopalnie. Dlaczego? Dlatego, że potrzeba do zmiany nam bardzo produktów górniczych, ale z drugiej strony rosnąca populacja wymaga też tych produktów, więc wracamy do faktu pierwszego. Drodzy Państwo,
Górnictwo oczywiście w tej zmianie to nie tylko górnictwo metali, nie tylko górnictwo produktów budowlanych, bo musimy też wiedzieć, że nowoczesne górnictwo, górnictwo tych produktów, których potrzebujemy, to również górnictwo węgla koksującego, czyli tego węgla, który nie podlega spalaniu ku produkcji energii elektrycznej czy ciepła, ale węgla, który jest węglem wykorzystywany w produkcji stali. Bo jak widzieliście Państwo wcześniej, do wytworzenia takiej turbiny wiatrowej, głównie w aspekcie wieży wiatrowej, potrzeba mnóstwo stali. Stąd Wielka Brytania otwiera pierwszą kopalnię węgla od 40 lat. To jest węgiel koksujący, to nie jest węgiel energetyczny. Z drugiej strony budowana jest również w Europie największa kopalnia nawozów mineralnych, również w Wielkiej Brytanii. To ten slajd, który widzicie Państwo i ten obrazek, który widzicie Państwo tutaj z lewej strony. Więc górnictwo znowu ma przyszłość. I tylko mały, już zupełnie na koniec, odnośnik do sytuacji związanej z kopalnymi surowcami energetycznymi. Bo wiemy, dlaczego dziennikarze zaczęli pisać o górnictwie kończącym się w roku 2049. Oparli to na węglu i na tych zakazach, które węgla dotyczą. Natomiast pragnę zwrócić Państwa uwagę na to, że nawet jeśli poziom produkcji węgla będzie malał, bo tego wymaga od nas planeta, to po pierwsze jest bardzo prawdopodobne to, że nie wystarczy nam zasobów tych metali i pierwiastków ziem rzadkich do tego, żeby tak szybko od tego węgla odejść. To pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz to fakt, który widać na świecie i który powoduje, że na świecie została wybrana nieco inna strategia odchodzenia od węgla. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, w roku 2022 znowu pobiliśmy rekord produkcji węgla na świecie. Energetycznego węgla. Znowu. Dlaczego? Dlatego, że obok kwestii oczywiście emisyjności, która jest niezaprzeczalna przy spalaniu węgla, tak samo przy spalaniu gazu, przy spalaniu drewna. Bardzo ważną kwestią jest to, że OZE, mimo tego, że go bardzo chcemy i bardzo potrzebujemy, wiemy, że będzie ciężko wytworzyć go w takiej ilości, bo nie mamy na tyle metali, przynajmniej na razie odkrytych. Herzowe Śródlej jasno nam to pokazuje. Bardzo ważną kwestią jest to, że jest bardzo niestabilne. Nie potrafimy jeszcze tworzyć dobrych magazynów energii. I musimy mieć w systemie coś, co będzie stabilizatorem rynku energetycznego. I dla tych państw właśnie węgiel jest takim stabilizatorem rynku energetycznego. Nie rozgrywający swojej pierwszej roli. To nie tak. To absolutnie już nie ten czas. Tylko jako stabilizator. Po to, żeby nie było sytuacji takich, w których nie mamy energii. I tylko o to w tym chodzi. Bo jest tani i jest łatwo przetransponowalny w energię. Żeby pokazać Państwu, jaka to jest skala i o czym tutaj mówimy, to tylko króciutko proszę zobaczyć, że w stosunku do Chin to, co powoduje, że obserwujemy taki kryzys kształcenia w zakresie górnictwa, kryzys kształcenia w zakresie w ogóle nauk związanych z naukami o ziemi, w zakresie nauk stosowanych, jest absolutnie niepoprawny. Jesteśmy malutką kropelką w stosunku do tego, co i jak działa świat. Ale przede wszystkim, bo to był tylko mały aspekt tego, o czym w górnictwie chodzi, czyli o węglach, to były 4 minuty mojej ponad 30-minutowej prelekcji, za co przepraszam, bo wiem, że o te kilka minut przedłużyłem. Mam nadzieję, że udało mi się przekonać Państwa do tego, że górnictwo nie jest wszystkim, to absolutnie prawda, ale bez górnictwa wszystko, albo prawie wszystko jest niczym. A że możemy coś w tym aspekcie powiedzieć jako Polska, i tutaj już ostatnie 2 slajdy, to pozwólcie Państwo, że przywołam ostatnie mapy Państwowego Instytutu Geologicznego, mówiące nam o skwantyfikowanych, określonych zasobach. Jest ich sporo. I bardzo mi miło też przekazać, drodzy Państwo, właśnie wczoraj to ogłoszono, że KGHM, Polska Miedź S.A., po raz kolejny został największym producentem srebra na świecie. To my jesteśmy największym producentem srebra. Srebra, który jest niezwykle potrzebne w transformacji energetycznej. I już zupełnie
Na koniec, drodzy Państwo, jeszcze raz apel do wszystkich, którzy nas słuchają, głównie do tych, którzy kreują czwartą władzę. Bardzo proszę, przestańcie mówić, że górnictwo skończy się w Polsce w roku 2049. Mam nadzieję, że te liczby trochę, a może nawet więcej niż trochę, za siebie powiedziały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. No właśnie, tak się zastanawiałem, za co, bo powiedzieć za ciekawy wykład to właściwie nic nie powiedzieć, a jest to wykład otwierający oczy. Ale dobrze, zacznijmy od pytań. Kto z Państwa chciałoby zadać pytanie? Proszę o podniesienie ręki, podejdzie osoba z mikrofonem. Będzie można zadać pytanie. O, Tak. chyba widzę podniesioną rękę. To bardzo proszę. Stanisław Skrzypek, emerytowany profesor, tak z ciekawości przyszedłem posłuchać po raz pierwszy tego typu wykładu i bardzo jestem zadowolony z tego. Gratuluję Bardzo dziękuję. profesorowi, panu doktorowi za to. I zacznę może teraz od początku. Mianowicie tak, żeby tą sprawą haseł dziennikarskich za bardzo się nie przejmować, bo dziennikarze mają tam swoje role do spełnienia i my na moim wydziale, na przykład inżynierii metali, czy dawna metalurgia, też mamy z podobnymi problemami do czynienia i u nas jakoś tak ustaliliśmy, należy robić swoje, bez względu na to, co tam ktoś sobie powie, a zwłaszcza niekoniecznie do końca wykształcony dziennikarz, który o takich sprawach pisze. To jest jedna sprawa. Teraz druga sprawa. Proszę pana, na podstawie tego, co pan powiedział, czyli nie włączyłem. Przepraszam bardzo, ale było słychać moje pytanie? My tutaj słyszeliśmy, mam nadzieję, że Okej. tutaj przez publiczność również. A teraz na podstawie tego, co pan powiedział, zapewne pan ma rozeznanie. Czyli oczywiście górnictwo w pewnych aspektach musi się rozwijać, ono się zmienia, unowocześnia, przechodzi na nowe metale, nowe pierwiastki. W kontekście tego, co pan powiedział, jakie perspektywy najnowsze w Polsce nas czekają? No mając choćby na uwadze to, co na przykład Szwecja odkrywa kopalnię litu, a my przecież mamy zasoby, dość poważne zasoby rud tytanowych na północy Polski. Czyli które obszary by pan wymienił, prawda, rozwojowo pod kątem właśnie wydobywania górniczego? A później jeszcze będę miał inne pytanie, ale to może potem. Oczywiście, spróbuję króciutko odpowiedzieć. Oczywiście nie jesteśmy, pewnie nie będziemy górniczym Eldorado, przynajmniej w niektórych kwestiach, dlatego że korzystamy z zasobów, które dała nam Matka Ziemia i oczywiście musimy się odnosić do tego, co w tych zasobach mamy. Aczkolwiek mam nadzieję, że to, co tutaj widać na mapie, pokazuje, że jednak troszkę tych rzeczy różnych mamy i możemy się im pochwalić. Na pewno kierunkiem rozwojowym cały czas dla tych pierwiastków, których potrzeba, głównie w aspekcie elektromobilności, ale także transformacji energetycznej, jest rozwój KGHM-u opartego na złożach znajdujących się tutaj w Niecce północno-sudeckiej, dlatego że wiemy, iż to złoże cały czas kontynuuje się w kierunku, jeśli chodzi o samą eksploatację, bo mówię w tym kierunku eksploatacji w zakresie północno-zachodnim. I o ile oczywiście, biorąc pod uwagę jeszcze to, co myślało się o tym 30 lat temu, to co wynikało z ówczesnego popytu na te produkty, również ówczesnych cen, kazało nam się zastanawiać, czy to będzie intratny interes, to teraz jesteśmy pewni, że ten interes rzeczywiście intratny będzie i wiemy, że KGHM rozwija tutaj swoją produkcję w tym zakresie, jest głębiony już w takiej ostatniej swojej fazie nowy szyb, Głogów głęboki przemysłowy, który jest w tym aspekcie GG1 szybem w ogóle najgłębszym w Polsce, więc na pewno to jest
ten kierunek, w którym ta eksploatacja się będzie przesuwać. Wiemy, że tam były odkrywane też nowe części tego złoża, więc to jest na pewno miejsce, które warte jest cały czas rozwoju. Zresztą wskazywałem na to, że jesteśmy absolutnie liczącym się producentem tych metali dwóch głównie, czyli miedzi i srebra na świecie, aczkolwiek tym złożom, to są złoża polimetaliczne, towarzyszą również inne metale. Wspominał Pan o złożach tytanu. Przypuszczam, że chodzi o to, co znajduje się na północ od Suwałk i o te złoża, które wiążą się z wieloma znowu metalami bardzo potrzebnymi pod tym kątem. Tutaj też wiemy zresztą, że takie prace już można nazwać nawet górniczymi, były prowadzone w latach 80., potem zostały zaniechane. No teraz moim zdaniem tylko kwestią czasu jest to, kiedy wrócimy do nich w aspekcie górniczym, bo właśnie zaczyna się nowa epoka, można powiedzieć, takiej gorączki, już może nie złota, ale gorączki metali. No i poza tym, jeśli chodzi o te złoża, no mówimy jeszcze o złożach znajdujących się w Sudetach. Tutaj odnoszę się głównie do okolic Nowej Rudy, bo tam obok węgli koksujących, do których zresztą wracają Niemcy, mamy również złoża litu i złoża tytanu, zresztą takie, do których wracają również Czesi. Niedaleko dalej, to jest 100 kilometrów dalej w kierunku południowo-zachodnim. Więc to są takie, wydaje się, 3 najbardziej perspektywiczne miejsca, w których można myśleć o działalności górniczej pod kątem tego typu produktów. Natomiast no, biorąc pod uwagę zmianę, którą przechodzimy również w aspekcie infrastrukturalnym, no, absolutnie fantastycznie rozwija się górnictwo surowców skalnych, które często jest gdzieś tam niezauważane, a to jest kilka tysięcy zakładów produkcyjnych, jeśli wziąć pod uwagę wszystkie żwirownie. I oczywiście tutaj powinniśmy też zachowywać zdrowy rozsądek i szukać możliwości oszczędzania tych produktów. Nie wiem, czy Państwo wiecie na przykład, że na Ziemi bardzo brakuje piasku budowlanego. Akurat jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że mamy go dosyć sporo z wiadomych geologicznie powodów i historii. Natomiast rzeczywiście takiego boomu, jaki widzimy w aspekcie górnictwa skalnego, już dawno nie było. Więc wydaje mi się, że te dwa kierunki, jeśli chodzi o górnictwo odkrywkowe, podziemne, ale w aspekcie surowców będących surowcami w stanie stałym skupienia, absolutnie jest to ciekawy wątek. Natomiast też może nie na skalę Islandii, może nie na skalę Norwegii, ale w aspekcie tego, co dzieje się w Wale Środkowopolskim, mniej więcej od Lublina po Pyrzyce, po Szczecin, mamy rezerwuar wód geotermalnych, zresztą nie tylko tam. Wiem, że tutaj pani profesor będzie mówić o również takich kierunkach działań, jeśli chodzi o górnictwo otworowe i to też jest zapewne przyszłość, przynajmniej w części przyszłość energetyki. Nie wiem, czy udało mi się wystarczająco odpowiedzieć na pana pytanie. Dziękuję bardzo. Poproszę o kolejne pytania. Czekając na kolejne, ja sobie pozwolę. Bardzo proszę. Jest drugie. Dotrzymuję obietnicy. Gratulując panu, zapomniałem powiedzieć takie krótkie stwierdzenie, że no, ciekawy wykład popularno-naukowy, popularyzujący wiedzę i takie trochę moje zdziwienie, dlaczego tak mało słuchaczy. Jakiś system organizacyjny tego, informacyjny zawiódł, to tego nie wiem, no to nie oczekuję odpowiedzi, ale do organizatorów taką uwagę zgłaszam. Natomiast drugie pytanie. Proszę pana, ja w swojej książce o inżynierii materiałowej, bo inżynieria metali, moja działka, w swojej książce napisałem takie zdanie, że czeka, o materiałach pisząc, czeka nas w przyszłości sytuacja czy stan technologii, techniki, gdzie z tej samej ilości materiałów już wydobytych będziemy produkować ciągle przez recykling coraz to nowsze i bardziej nowoczesne maszyny i urządzenia. Mhm. Czy w aspekcie tych konsumpcyjnych, prawda, wskaźników o metalach, o różnych stopach i tak dalej, co pan tu przytaczał, czy to, co napisałem, pan może skomentować?
Tak, ja pamiętam tą książkę, panie profesorze, i dziękuję za jej popełnienie. Natomiast wątek jest bardzo głęboki, bardzo szeroki i przede wszystkim chyba nie do rozstrzygnięcia na dzisiejszym poziomie, można powiedzieć nawet filozofii myślenia, bo proszę zwrócić uwagę, że w pewnym sensie wiemy, że mamy za mało tych produktów i szukamy możliwości poprzez innowacje do tego, żeby te możliwości, tak jak w chemicznym wzorze, tak, z substratów otrzymać więcej produktu, uzyskać je na jak największym poziomie. Natomiast niezależnie właśnie od tego, co dzieje się tutaj w inżynierii materiałowej i co dzieje się w szeroko pojętych innowacjach z tym związanych, pojawia się wątek tego, że człowiek wolny, mający do tego jeszcze pieniądze, wszyscy dążymy do posiadania pieniędzy, jednak, bo tacy jesteśmy, jesteśmy jednak, jakby nie patrzeć pod tym kątem, to jest jedna z funkcji celu, która tutaj się u nas pojawia, żyć godnie, żyć swobodnie. Obrazujemy swoje życie godne i swobodne właśnie konsumpcjonizmem i pozwoleniem sobie na pewne rzeczy. To w zakresie tego, o czym mówimy, jest elementem przeciwstawnym w stosunku do sytuacji, którą obserwujemy po stronie podaży surowców. Jak Państwo pewnie widzicie, czujecie, coraz więcej pojawia się takich głosów, które mówią o tym, że musimy zacząć oszczędzać, wracając w pewnym sensie do takiego myślenia w kategoriach myślenia, właśnie nie chcę tutaj doktryn politycznych przywoływać, tak? Ale takiego myślenia w kategoriach bardzo oszczędnych, bardzo purystycznych, bo po prostu może nam tego braknąć. I oczywiście nawet jeśli nie braknie nam tego w roku 2020-2030, to już w aspekcie roku 2040-50 w niektórych przypadkach może być to bardzo trudne. I choć myślimy oczywiście o tych nowych technologiach, choć myślimy o kosmosie i ten kosmos rzeczywiście staje się dla nas coraz bliższym i coraz więcej możemy tam zrobić. Tutaj też się cieszę, że nasi studenci, nasze koło naukowe tak świetnie radzą sobie w górnictwie kosmicznym, bo zostali wicemistrzami świata w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych. W tym aspekcie to jeszcze wciąż to chyba jest jednak pieśń dalszej przyszłości. I nie potrafię to pytanie odpowiedzieć, co wygra. Gdzie będziemy musieli powiedzieć sobie twarde, sprawdzam, albo twardy sposób tego zakazać. Troszkę próbuje robić to rzeczywiście Unia Europejska, natomiast świat na pewno nie. Świat na pewno nie. A to tam jest teraz ten pępek, można powiedzieć, to tam jest ta siła ekonomiczna, to tam jest ta wartość, tam rodzi się najwięcej ludzi. Nie wiem, czy to było znowu odpowiednie, jeśli chodzi o odpowiedź na pana profesora pytanie, bo to można byłoby rzeczywiście w różnych aspektach, w różnych wątkach rozwijać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja mam jedno bardzo trudne w mojej ocenie, ja bym nie potrafił na nie odpowiedzieć, pytanie. A gdyby porównać, bierzemy pod uwagę zasoby naturalne, wszystkie, nie tylko metale, paliwa kopalne, surowce skalne, wszystkie. Gdybyśmy spróbowali oszacować surowce już wydobyte do surowców, które jeszcze pozostają niewydobyte. Czy pan profesor ośmieliłby się jakiś gruby szacunek zrobić tego, co zostało jeszcze pod ziemią, w zasięgu współczesnych technologii, powiedzmy sobie, w stosunku do tego, co już zostało wydobyte? Oj, rzeczywiście trudne pytanie, panie profesorze. I nie będę w stanie chyba podołać odpowiedzi na nie, powiem szczerze. Znaczy, to też nie jest takie proste, bo takiej produkcji górniczej, jaką mamy obecnie na świecie, nie było nigdy. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Ja tutaj odnosiłem się do roku 1984 jako tego najstarszego. Natomiast biorąc pod uwagę te poprzednie lata, oczywiście ta produkcja była jeszcze mniejsza. Nie chciałem iść tak daleko. Więc my cały czas produkujemy więcej, dlatego że zużywamy też więcej. I w pewnym sensie jest to kwestia oczywiście odkrywania nowych złóż o wysokich poziomach rzeczywiście okruszcowania, czy też zawartości poszczególnych surowców, czy też pierwiastków użytecznych, ale to, o czym tutaj mówił pan profesor, możliwości technologiczne, możliwości również innowacyjne, możliwości odzyskiwania różnych metali, które kiedyś, czy innych surowców, które kiedyś nie były możliwe, są na tyle też rozwinięte, że my wracamy często w miejsca, w których już byliśmy i wydawało się, że to są
zasoby, które nie są albo technologicznie do wydobycia, albo z punktu widzenia cen tych pierwiastków nie były opłacalne. Też warto zwrócić uwagę, że choć mamy cały czas fluktuację cenową na rynku górniczym, ona jest bardzo charakterystyczna i poddaje się cyklom koniunkturalnym, to znowu wykreślając trend i wieloletni, trend stuletni, te ceny są absolutnie kilkakrotnie wyższe niż były w latach 20., 30. XX wieku. Więc poza odkrywaniem nowych złóż, i takie złoża oczywiście są cały czas odkrywane, my wracamy do złóż, które znaliśmy, które wiedzieliśmy, że są złożami, ale były na przykład złożami pozabilansowymi i też nie pozwalającymi na to, żeby je ekonomicznie wydobywać. Ceny rosną. Wiemy dlaczego. Prawo popytu i podaży związane właśnie z tym, o czym mówiliśmy tutaj, jasno wskazujemy na to. Nie mamy wyjścia. Musimy to zrobić. Wiemy też zresztą, że transformacja energetyczna będzie kosztować i widać to po produktach, które w tej transformacji są wytwarzane jako odpowiedź na zagrożenia klimatyczne. No to jest też zapłacenie pewnego kosztu w stosunku do ziemi. Pytanie, czy nas będzie stać na to, żeby ten koszt zapłacić? Mam nadzieję, że tak, bo tu chodzi o to, żeby planeta rzeczywiście nie była tą ofiarą największą tego, co wiąże się z naszym działaniem. Natomiast wracając do podstawowego wątku i podstawowego pytania, nie jestem w stanie na pytanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że jeszcze dużo, ale nie jest to aspekt właśnie taki prosty ze względów właśnie na te kwestie, o których powiedziałem. Także przepraszam. Jasne. Nie, no to było bardzo trudne. Zdawałem sobie z tego sprawę, więc byłbym tutaj bardzo zaskoczony, gdyby padła precyzyjna odpowiedź i wiem, że to jest bardzo trudne właśnie w kontekście tych kolejnych aspektach, które pan profesor wymieniał, jako te, które trzeba wziąć pod uwagę, współczesną technologię, opłacalność, rynek, podaż. Jasne. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby o coś zapytać naszego prelegenta? Jeśli nie, to jeszcze raz bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję gorąco. Dziękuję. Kolejną naszą prelegentką jest pani profesor Paulina Krakowska-Madejska. Pani profesor pracuje na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska i na co dzień zajmuje się petrofizyką i geofizyką otworową w zakresie rozpoznania parametrów zbiornikowych skał oraz poszukiwania węglowodorów i wód pitnych oraz wód geotermalnych. W dzisiejszym wykładzie pod tytułem W głąb Ziemi – geofizyka otworowa w poszukiwaniu złóż opowie o sejsmice i geofizyce otworowej, metodach wykorzystywanych w geofizyce poszukiwawczej, czyli tej dziedzinie, która pozwala spojrzeć w głąb Ziemi i rozpoznać własności skał oraz ich potencjalne zasoby. Podczas wykładu dowiemy się, w jaki sposób odczytuje się wyniki profilowań geofizyki otworowej w poszukiwaniu złóż węglowodorów, wód pitnych i wód geotermalnych. Zapraszam panią profesor. Szanowni Państwo, także teraz zapraszam w świat geofizyki otworowej i w świat poszukiwań gazu ziemnego i ropy naftowej. Szanowni Państwo, każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Siedzieliśmy w piaskownicy, piliśmy babki, tapaliśmy się w błocie. Lubimy spędzać czas na plaży, nad morzem. Czasami zwiedzamy jakieś pustynie. To są wszystko obiekty, które de facto są obiektami geologicznymi. I z tego właśnie punktu widzenia kocham geofizykę otworową i chciałabym Państwa do niej zaprosić, ponieważ geofizyka otworowa pozwala nam popatrzeć na przykład na plaże albo na pustynie, które jeszcze kiedyś były na powierzchni Ziemi, a teraz są na przykład 2-3 kilometry pod powierzchnią Ziemi. To jest niewiarygodne, ale w całym procesie geologicznym, w tych wszystkich procesach, które właśnie w geologii zachodzą i na Ziemi, na przykład Himalaje, które cały czas odrobinę, ale rosną. Cały czas ta nasza Ziemia żyje i coś się dzieje. A geofizyka otworowa to taka metoda, która pozwoli wejść głęboko pod ziemię i popatrzeć na to, co było kiedyś. To jest niesamowite, jak wykonujemy geofizyki otworowej i analizujemy skały, które były i formowały się wtedy, kiedy dopiero co powstała Ziemia. I my je widzimy,
patrzymy na ich parametry, sprawdzamy, jak one wyglądały, czym się charakteryzują. To jest niesamowite, że mogę spoglądać na skały i patrzeć na ich charakterystykę, ich własności, wtedy, kiedy na przykład dinozaury chodziły po powierzchni Ziemi. To jest naprawdę dość niesamowite i ekscytujące. Możemy powiedzieć, totalnie fantastyczne. Jedyny problem jest w technologii, ponieważ konstruujemy sztuczną inteligencję, budujemy roboty, latamy w kosmos, co jest niewątpliwie niesamowitym osiągnięciem ludzkości, ale geofizyka otworowa potrzebuje otworu, a ten otwór trzeba odwiercić i niestety tu mamy taką dość dużą barierę tak zwanego ciśnienia i tak zwanej temperatury. W sumie prozaiczne, każdy z nas dotyka temperatury i ciśnienia, poddaje się tym 2 parametrom codziennie. Ale niestety te 2 parametry hamują nas w geofizyce otworowej, gdyż nie możemy zejść czasami niżej. A dlaczego? Już Państwu pokazuję. Takim istotnym parametrem w geologii, w geofizyce jest tak zwany gradient geotermiczny. Jest to taki parametr, który mówi nam, ile zmieni się temperatura z głębokością. I teraz możemy powiedzieć, że gradient geotermiczny wynosi ileś stopni Celsjusza na 1 metr lub najczęściej podaje się go na 100 metrów. Najczęstsze tak zwane gradienty geotermiczne to jest 2,3 albo 2,5 stopnia Celsjusza na 100 metrów. Ciśnienie mniej więcej w okolicach 2 kilometrów głębokości to jest około 45, 50, może 55 megapaskali. I co teraz? Mamy temperaturę, która nam wzrasta z głębokością. Ta temperatura też oczywiście będzie uzależniona od tego, w jakim miejscu w Polsce czy na świecie jesteśmy. Czy jesteśmy blisko wulkanu, a może jesteśmy w jakimś obszarze, w którym skały, które budują to, co mamy pod swoimi stopami, będą charakteryzowały się dobrym przewodnictwem, na przykład cieplnym. Więc wszystko tutaj będzie zależało od tego też, czy na przykład będzie dużo składników radioaktywnych, które w pewien sposób podnoszą nam temperaturę. Dlatego, szanowni Państwo, wszystkie te czynniki wiążą się w jedno, czyli w to, że nie mamy jeszcze takiej technologii, żeby pozwoliła nam wejść o wiele głębiej niż na przykład wyjść wyż. I tu takie przykłady. W okolicach Wielkopolski i w Szczecinie na około 2 km głębokości mamy takie warunki, które odpowiadają około 90 stopniom Celsjusza. Z drugiej strony w okolicach Suwałk na tych 2 kilometrach obserwujemy 30 stopni Celsjusza. Jeden z otworów wiertniczyń, Udryń Pig 1, doprowadził nas do takiego bardzo fajnego efektu, tak zwanej inwersji temperaturowej. Okazało się, że na głębokości 360 metrów pod powierzchnią terenu zaobserwowaliśmy 0 stopni Celsjusza. Jak to jest możliwe? Przecież to jest trochę niemożliwe, wręcz temperatura rośnie z głębokością. Okazało się, że była to pozostałość wiecznej zmarzliny, tak zwanej reliktowej wiecznej zmarzliny, czyli kiedy skały były poddane zlodowaceniu przez bardzo dłuższy czas, okazało się, że nie zdążyły się ocieplić. One są cały czas w stanie wychłodzenia i taką na przykład anomalię jesteśmy w stanie obserwować w otworze wiertniczym. No i właśnie, w otworze wiertniczym. Teraz przeanalizujmy sobie, co to jest geofizyka otworowa, bo chcę Państwa przeprowadzić właśnie od tego pojęcia po to, z czym to się wiąże, jak wykonujemy pomiary, jakie parametry otrzymujemy i jak to potem rzutuje na wydobycie czy poszukiwanie węglowodorów. Geofizyka. Geo przedrostek, czyli ziemia, fizyka, czyli badamy ziemię, badamy skały, badamy to, co tak naprawdę jest pod powierzchnią ziemi, wszelkiego rodzaju metodami fizycznymi, które pozwalają nam wydobyć własności fizyczne skał. Tu bardzo takim miłym akcentem jest Newton, w sumie osoba Newton, który tak naprawdę jest jednym z pierwszych geofizyków. On de facto stworzył prawo powszechnego ciążenia i wbrew pozorom to jest właśnie nasz taki cichy pierwszy geofizyk.
Geofizyka otworowa, drugi człon. Otworowa, czyli potrzebujemy otworu wiertniczego. W obecnych czasach wierci się dwa typy otworów. Mogą być to otwory tak zwane pionowe lub tak zwany otwór kierunkowy. Otwór kierunkowy jest o tyle specyficzny, że jest to otwór, który z reguły na początku zaczyna się wierceniem pionowym, potem przy pomocy oczywiście odpowiedniej technologii skręcamy z wierceniem, aby wejść w odpowiednią warstwę skalną, ta, która nas interesuje, tą, którą chcemy badać. Także połączenie fizyka otworowa daje nam jedność. Geofizyka otworowa, czyli badania w otworach wiertniczych, wykorzystując różnego rodzaju pola fizyczne. Drugą taką nazwą, która jest rozpowszechniona do geofizyki otworowej, to jest nazwa geofizyka wiertnicza, dlatego że wiąże się ona z wierceniami. Mówimy, że geofizyka otworowa łączy ludzi, łączy różne dyscypliny, dziedziny, specjalności. Szanowni Państwo, geofizyka otworowa służy geologii. Czyli geologii, mam tutaj na myśli ludziom, którzy będą decydować, gdzie postawić otwór wiertniczy, na przykład pod wydobycie węglowodorów lub pod otwór geotermalny. Dlatego, że my dajemy te dane wsadowe, wykonujemy pomiar, potem interpretujemy te wyniki. W związku z tym geolog, po konsultacjach oczywiście z nami, rozmowach, dyskusjach, jesteśmy w stanie jakby zarekomendować, gdzie te parametry są najlepsze. Natomiast to geolog i geologia i to, z czym tak naprawdę się wiąże z budową geologiczną, z umiejscowieniem, z potencjałem naftowym, oni dopiero decydują o tym, gdzie taki otwór można postawić. Inżynieria złożowa. Szanowni Państwo, geofizyk otworowy oblicza współczynnik nasycenia wodą i węglowodorami, czyli na podstawie różnego rodzaju profilowań wydobywamy informację, ile w skale będziemy mieć węglowodorów. Czy otwór będzie opłacalny ekonomicznie do wydobycia, czy nie. I oczywiście na przestrzeni lat to się oczywiście zmieniało, dlatego że zmieniały się technologie, zmieniały się także ceny gazu i ropy. Geofizyka otworowa współpracuje z petrofizyką. Tutaj jest totalna jedność między tak zwaną geofizyką otworową a petrofizyką, czyli badaniami wykonywanymi na próbkach skalnych wydobywanych z otworu wiertniczego. Bo oprócz tego, że wykonujemy oczywiście te pomiary w otworze wiertniczym, to bardzo często wyciągany jest fragment rdzenia, czyli skały, z danych głębokości, które nas interesują. No i teraz ten fragment skalny idzie do laboratoriów i tam wykonywane są pomiary. Geofizyka otworowa kalibruje swoje wyniki z wynikami badań laboratoryjnych. Jakby nie było, trzymamy skałę w swojej dłoni i możemy ją dokładnie dotknąć, zmierzyć, sprawdzić. Geofizyka otworowa, niezaprzeczalny plus, wykonuje pomiar w otworze, czyli w warunkach, w których skała występuje. Stąd połączenie tych dwóch wyników daje nam świetne rezultaty. Także stąd mówimy, że geofizyka otworowa łączy, z geofizyką otworową musimy się w jakiś sposób zaprzyjaźnić, jeżeli współpracujemy w poszukiwaniach. Geofizyka otworowa także współpracuje z wiertnikami, czyli z wiertnictwem. Dlatego, że jakby nie było, potrzebujemy otworu wiertniczego. Potrzebujemy także wspólnie ustalić niektóre parametry, które z punktu widzenia geofizyki otworowej są bardzo ważne, ponieważ wykonujemy pomiary parametrów fizycznych, żeby one nie zostały zaburzone. Z drugiej strony wiertnikom zależy na tym, aby otwór został odwiercony i był ustabilizowany. Tu jak najbardziej także rozmawiamy. W jaki sposób wygląda pomiar geofizyki otworowej? Szanowni Państwo, geofizyka otworowa wykonuje pomiar z głębokością, czyli centymetr po centymetrze otrzymujemy informację o wielkości danego parametru. Stąd niezaprzeczalny plus tej metody. My dokładnie wiemy, gdzie jesteśmy, na której głębokości i możemy korelować nasze wyniki z wynikami innych metod geofizycznych, czy także z badaniami geologicznymi. My mówimy, że w geofizyce otworowej wykonujemy profilowanie. Profilowanie, czyli jest to rejestracja, czyli rejestracja lub rejestracja zmiany bądź wartości danego parametru z głębokością. Nasze urządzenia to sondy, które zapuszczamy do otworu wiertniczego
i które wykonują pomiar tych parametrów fizycznych w obecności tak zwanej płuczki wiertniczej. Płuczka wiertnicza, czyli płyn, który wiertnicy muszą zapuścić do otworu wiertniczego po to, aby ustabilizować otwór wiertniczy. No bo wyobraźcie sobie Państwo, że wiercimy dziurę, jesteśmy na iluś kilometrach pod powierzchnią Ziemi i teraz ta dziura jest pusta. No generalnie działają różnego rodzaju naprężenia, może ten otwór nam się oczywiście zawalić, w jakiś sposób może dojść do jego degradacji. Nikt tego nie chce dopuścić, w związku z tym pompowana jest płuczka wiertnicza. Płuczka wiertnicza także chłodzi wiertło. Podczas wiercenia otworu wiertło skrusza skały, wierci, więc non-stop musimy jakby to wiertło schładzać. Kolejna rzecz to wynoszenie zwiercin. Płuczka wiertnicza jest takim płynem, który pozwala to, co zostanie odwiercone, wynieść na powierzchnię Ziemi po to, żeby nie wiercić tego samego. Chodzi o to, żeby te wszystkie zwierciny i całe elementy, które z otworu wiertniczego nam wypadają w trakcie wiercenia do jego ciała, po prostu zostały wyniesione. I geofizyka otworowa musi sobie z płuczką poradzić, dlatego że sondy zapuszczone do otworu wiertniczego wykonują właśnie w niej pomiar. Te płuczki są różne. Płuczki mogą być na przykład zasolone, płuczki mogą zawierać w sobie ropę, płuczki mogą być płuczkami sztucznymi, na przykład polimerowymi. I teraz tutaj wraz z wiertnikami zawsze musimy się porozumieć, która z płuczek będzie dla nas w miarę odpowiednia, żebyśmy potem mogli zadziałać z polami fizycznymi. Szanowni Państwo, sondy są dość proste w wyglądzie. One wyglądają mniej więcej jak ja. Bardzo często mają tak zwane ramiona i pady, czyli łapki. Kiedy sonda jest zapuszczona na spód otworu wiertniczego, jest ona zawsze włączona. W momencie włączenia sondy otwierają się bardzo często ramiona, odpalają się pady i podczas wyciągania sondy do góry włączana jest sonda i wykonywany jest pomiar. Pady dostosowują się do kształtu otworu wiertniczego, w związku z tym sonda jest dobrze umieszczona w otworze i podczas tego wyciągania sondy pady i cała sonda ze sobą współgra wraz z otworem wiertniczym. W skład aparatury geofizyki otworowej wchodzi przede wszystkim sonda, kable, wyciągi, które oczywiście są umieszczone na wieży wiertniczej oraz naziemna aparatura rejestracyjna, która najczęściej znajduje się w takim bardzo dużym samochodzie ciężarowym, gdzie geofizycy sterują całym pomiarem. I szanowni Państwo, z reguły to nie jest tak, że wpuszczamy jedną sondę do otworu wiertniczego i że ta jedna sonda wykonuje pomiar. Bardzo często skręca się sondy ze sobą, tworząc tak zwane zestawy wieloczynnościowe. I skręcając te kilka sond razem, dochodzimy do zestawu, który ma około 20-30 metrów długości. Taki zestaw zapuszczany jest do każdego otworu wiertniczego, do każdego odcinka takiego otworu. Mówimy, że geofizyka otworowa potrzebuje otworu wiertniczego, chociażby sama nazwa to wskazuje. Tak, jak najbardziej. Inaczej nie bylibyśmy w stanie wykonać pomiaru na przykład na 4 czy 5 kilometrach głębokości pod powierzchnią Ziemi. Szanowni Państwo, najpierw potrzebujemy tego otworu, który wiercony jest w tak zwanych sekcjach. Każda z kolejnych sekcji jest coraz bardziej węższa, czyli zmieniamy średnicę wiertła, która najpierw wiercona jest dla jego dużych zakresów, przykładowo 666 mm, potem schodzimy w kolejnej sekcji na przykład do 444, 312 i najczęściej zakończamy odcinek średnicą 216 mm. Teraz, szanowni Państwo, to jest 216 mm, 21,6 cm. A my w takim otworze od takiej średnicy jesteśmy w stanie zrobić pomiar, czyli wsadzić cały zestaw sond. Ciągnięte są one na kablu. Tak naprawdę wchodzi wiertło. Dzieje się bardzo dużo różnych procesów, plus oczywiście czego sobie życzymy, na samym końcu idzie wydobycie. Wydobycie oczywiście węglowodorów. Więc szanowni Państwo, to wcale nie jest
taka duża, wielka dziura. To jest 21,6 centymetra, które tak naprawdę cały czas pracuje. Dzięki takiemu odcinkowi jesteśmy w stanie właśnie chociażby wydobywać węglowodory. Z punktu widzenia geofizyki otworowej bardzo ważna jest ta średnica. Teoretycznie otwór wiertniczy w trakcie wykonywania pomiarów geofizyki otworowej powinien mieć średnicę taką, jaką wiertło posiada. Natomiast z reguły nie ma. Co się dzieje? Różne procesy w otworze, między innymi ta cyrkulująca płuczka, która obmywa ścianę otworu wiertniczego, ale także skały. Same w sobie skały różnie reagują w otworze wiertniczym. Czasami część treści wypada do otworu wiertniczego. Czasami część osadu osadza się na ściankach otworu wiertniczego. Także cały czas monitorujemy i obserwujemy takie charakterystyki. Wokół otworu wiertniczego tworzą się strefy. Strefy, które są takimi 3 podstawowymi strefami. Strefa przemyta, czyli to jest strefa, która jest zaraz blisko przy ścianie otworu wiertniczego. Tam płuczka bardzo mocno wiertnicza wynika i penetruje skały. Wypycha to, co w skale jest cenne. Potem mamy tak zwaną strefę filtracji. Strefa filtracji, w której mieszają się już płuczka oraz płyny złożowe, czyli te, które pierwotnie jakby nasycają skałę. Mamy potem ostatnią strefę, tak zwaną strefę niezmienioną. Strefa najcenniejsza, którą oczywiście najbardziej chcemy zbadać, bo to jest strefa, w której mamy płyny złożowe, które pierwotnie występują w skale, oraz skała nieskażona, czysta, która jest no jakby gotowa do tego, aby zbadać jej własności i dać nam odpowiedź o swoich parametrach. Cały czas mówię o parametrach. Teraz chciałabym przejść do tych parametrów. Szanowni Państwo, parametry w geofizyce otworowej, jakie mierzymy? To przede wszystkim intensywność naturalnej promieniotwórczości gamma. Jest to parametr promieniotwórczy związany z naturalną promieniotwórczością skał. Trochę więcej powiem o tych wszystkich parametrach za chwilę. Mierzymy zawartość uranu, potasu i toru. Mierzymy gęstość objętościową. Mierzymy taki enigmatyczny parametr jak porowatość neutronowa. Mierzymy czas interwałowy. Oczywiście musimy sobie skomplikować życie. To jest po prostu odwrotność prędkości fal sprężystych. Mierzymy oporność elektryczną, temperaturę, a także wiele innych parametrów. W tym na przykład, pewnie każdy z Państwa był na takim badaniu, magnetyczny rezonans jądrowy. Tak, jak najbardziej wykonujemy go w otworze wiertniczym po to, ażeby dostać informacje o płynach i rodzaju płynów właśnie w skałach. Nasze wyniki przedstawiamy w formie wykresów na ścieżkach, zawsze z głębokością. Czasami wyświetlamy je pojedynczo, żeby analizować stricte jeden parametr. Czasami łączymy parametry ze sobą, żeby wydobyć większą liczbę informacji. Zawsze z głębokością, zawsze z krokiem, w którym wykonywany jest pomiar, czyli albo 10 cm, albo 25 cm. To teraz przejdźmy do otworów, do ciekawostek. Szanowni Państwo, najgłębszy otwór wiertniczy w Polsce to jest otwór Kuzimina 1, który znajduje się w województwie podkarpackim. Kolejny otwór, który jest odwiercony w województwie łódzkim, to jest Kutno 2, 6,5 km głębokości. Trzeci pod względem głębokości w Wielkopolsce, Czaplinek IG1. Tu można by było powiedzieć, że rzeczywiście głęboko. 7 km, 7,5 km, 6,5 km, 6 km. Łącznie w tak zwanej centralnej bazie danych geologicznych prowadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, teoretycznie znajduje się około 240 000 otworów wiertniczych, z czego ponad 4 000 otworów wiertniczych to są otwory powyżej głębokości 200 metrów. Także jest to dość spora liczba otworów, które pokrywają Polskę. Jak to się ma z punktu widzenia tej liczby w województwach? Szanowni Państwo, najwięcej otworów wiertniczych zlokalizowanych jest w województwie podkarpackim. Tam jest ponad 5 000 otworów wiertniczych. Potem śląskie województwo, czyli ponad 3. Najmniej opolskie.
Tutaj mówię o otworach różnego rodzaju, ponieważ wiercimy otwory złożowe, czyli takie już pod wydobycie węglowodorów, czy przynajmniej chcemy, aby zostały one wydobyte w tym otworze. Nie zawsze się to udaje. Są też otwory badawcze, czyli stricte skierowane do celów badawczych, czyli takich, żebyśmy badali własności fizyczne skał, sprawdzali, jak wyglądają te skały, jakie mamy jednostki, czyli w jaki wiek geologiczny skał występuje na danym terenie. Mamy też otwory geologiczno-inżynierskie, mamy otwory hydrogeologiczne, więc tych otworów rzeczywiście rodzajów mamy bardzo dużo. Ja akurat głównie zajmuję się otworami złożowymi, czyli mówiąc inaczej trochę poszukiwawczymi oraz po części otworami badawczymi. I to, że w danym miejscu występuje bardzo dużo otworów wiertniczych, czyli dość wysoka liczba, to jest związane z tak zwanymi prowincjami naftowymi. Szanowni Państwo, najgłębszy otwór wiertniczy w Polsce, jak już wspominałam wcześniej, to jest Koźmina 1, ale chciałabym wam Państwu coś więcej opowiedzieć o tym otworze. Jest to otwór, który został odwiercony w 1983 roku, zakończony w 1988 roku. Celem tego otworu było sprawdzenie po kolei oczywiście warstw zalegających pod powierzchnią terenu. Był to otwór badawczy. Okazało się, że w tym otworze odnaleziono ślady gazu i ropy. Otwór spełnił swoje zadanie. Na sam koniec z reguły taki otwór, który nie idzie pod tak zwaną eksploatację, jest plombowany, czyli otwór, mówimy, idzie do likwidacji. Więc otwór Koźmina 1 zlikwidowano. Najgłębszy otwór wiertniczy na świecie jest to otwór SG3, który jest umiejscowiony na Półwyspie Kolskim w Rosji. I szanowni Państwo, wedle naukowców został on dowiercony do głębokości ponad 12 km pod powierzchnią terenu. Wiercenie rozpoczęto w 1970 roku, zakończono w 1994 roku, ponad 20 lat. I zatrzymano się na tej głębokości ponad 12 km, ponieważ zaskakująco okazało się, że temperatura była zbyt wysoka niż oczekiwano. Teoretycznie na tej głębokości naukowcy stwierdzili, że będzie temperatura w okolicach 100 stopni, a było 190 stopni Celsjusza. Więc znacząco za dużo. W tamtych czasach jeszcze technologia nie była sobie w stanie poradzić przez dłuższy czas z takimi temperaturami. W związku z tym podjęto decyzję o likwidacji tego otworu. Dokładnie to, że dużo otworów wiertniczych, czy ich duża liczba, jest na przykład w województwie podkarpackim, a mała liczba na przykład w województwie opolskim, wiąże się właśnie z prowincjami naftowymi, to o czym Państwu już wspominałam. Prowincje naftowe w Polsce są dość rozległe, mamy ich 5. Jest Gdańska, Pomorska, Wielkopolska, Lubelska i Małopolska. Gdańską prowincję oczywiście pewnie Państwo kojarzycie, ponieważ przepiękne platformy wiertnicze na morzu to jest dokładnie nasza prowincja gdańska. W Wielkopolsce złoża gazu i ropy w utworach tak zwanego czerwonego spągowca i w utworach dolomitu głównego. Małopolska dość młode utwory mioceńskie, także w utworach piaskowcowo-mułowcowych. Geofizyka otworowa próbuje znaleźć, inaczej zdefiniować system naftowy, czyli poszukujemy tak zwanej skały macierzystej, skały, która ma w sobie substancję organiczną, która w wyniku różnych procesów generuje nam węglowodory. Potem szukamy skały zbiornikowej, czyli takiej, która zgromadzi węglowodory, dlatego że węglowodory są lżejsze, one zawsze będą chciały iść ku powierzchni, w związku z tym one sobie zaczynają migrować. Skała zbiornikowa je zatrzyma, następnie musi wystąpić skała uszczelniająca, czyli taka, która przykryje skałę zbiornikową, żeby nie doszło do ucieczki węglowodorów. Więc geofizyka otworowa po co? Po to, ażeby wyznaczyć skład mineralny, aby wyznaczyć tak zwaną porowatość skały, nasycenie wodą i węglowodorami i przepuszczalność. I teraz krótko o tych parametrach.
Porowatość. Dwie definicje. Niektórzy mówią, że to są puste przestrzenie pomiędzy suchym szkieletem ziarnowym. Druga definicja, ta bardziej geofizyczna, to jest taka, że jest to suma płynów, czyli wody i węglowodorów, które możemy zidentyfikować w skale. Nasycenie wodą i węglowodorami. Jest to parametr, który mówi nam, czy rzeczywiście skała ma w sobie tyle węglowodorów, że będzie to opłacalne do wydobycia, czyli otwór będzie ekonomicznie opłacalny. Gustav Archie w 1942 roku przedstawił wzór, który do tej pory z którego do tej pory korzystamy i z którego obliczamy współczynnik nasycenia wodą i węglowodorami. Przepuszczalność. Kolejny bardzo ważny parametr. Przepuszczalność mówi nam o tym, czy węglowodory będą chciały ze skały migrować miło i łatwo, czyli będą miały ułatwioną drogę do przepływu, czy raczej nie. Czy będziemy na przykład musieli zastosować zabiegi szczelinowania hydraulicznego. Więc geofizyka otworowa na podstawie parametrów, które mierzy, czyli tych parametrów fizycznych, jest w stanie wyznaczyć porowatość, nasycenie wodą i węglowodorami, przepuszczalność. Teraz krótko o parametrach. Intensywność naturalnej promieniotwórczości gamma. Szanowni Państwo, każdy z Was soli. Pewnie. I sól jest akurat takim fajnym przykładem minerału, skały, która nie jest promieniotwórcza. Druga sól, sól potasowa, którą na przykład używamy do kąpieli bardzo często. I to już jest sól, która ma w swojej nazwie potas i rzeczywiście w swoim składzie ma potas. Intensywność naturalnej promieniotwórczości gamma pozwoli nam odkryć złoża soli potasowych czy soli kamiennych. Będziemy pięknie w stanie je móc odróżnić, na przykład pomiędzy sobą. Gęstość objętościowa. To jest parametr, który otrzymujemy z geofizyki otworowej i pozwala nam wyznaczyć porowatość skały, czyli ten kluczowy parametr, który mówi nam o tym, ile będziemy mieć w środku zmagazynowanych tych węglowodorów. Pozwali nam zidentyfikować warstwy, w których te węglowodory się znajdują. Porowatość neutronowa. Enigmatyczny parametr, a związany jest tak naprawdę z odczytem wodoru w skale. Wodór w skale występuje głównie w wodzie i węglowodorach. W związku z tym porowatość neutronowa to jest taki wprost fajny parametr, który mówi nam, masz tutaj skałę i w tej skale pewnie będzie 15% porowatości. Reszta do 100% to jest oczywiście szkielet ziarnowy i w tych 15% porowatości będzie występowała woda złożowa bądź węglowodory. Dzięki porowatości neutronowej także identyfikujemy strefy nasycone węglowodorami. Czas interwałowy. Ten enigmatyczny, czyli odwrotność prędkości. Także do identyfikacji stref nasyconych węglowodorami. Także pozwala nam obliczyć porowatość, czyli właśnie tą wielkość, której szukamy. Czas interwałowy jest wykorzystywany także przez inne metody geofizyczne w oszacowywaniu czy szacowaniu na przykład nasycenia węglowodorami. I teraz mówimy na to królowa wszystkich metod geofizycznych. Oporność elektryczna, czyli profilowania elektrometrii otworowej. Szanowni Państwo, pierwsze profilowania geofizyki otworowej to właśnie te. W 1912 roku bracia Schlumberger we Francji stwierdzili, że pomierzą oporność elektryczną skał w otworze. Zrobili to. 20 lat później otworzyli jedną z największych firm naftowych na świecie, która do tej pory istnieje i ma się, że tak powiem, dobrze. Dzięki tej oporności elektrycznej nie dość, że jesteśmy w stanie wyznaczyć współczynnik nasycenia wodą i węglowodorami, to jeszcze też jesteśmy w stanie obliczyć porowatość. Kluczowy parametr z punktu widzenia geofizyki otworowej. Jak nasycenie węglowodorami wpływa na nasze parametry, czyli te, które mierzymy? Szanowni Państwo, kiedy mamy gaz ziemny i ropę naftową, gęstość objętościowa skały będzie spadać, dlatego że i gaz, i ropa mają niższą gęstość na przykład niż woda. Porowatość neutronowa też będzie spadać. Okazuje się, że wbrew pozorom wodoru w ropie i gazie będzie mniej niż na przykład w wodzie złożowej. Czas interwałowy. Powiem szczerze, fale sprężyste nie lubią migrować czy propagować tam, gdzie są węglowodory. W związku z tym będziemy widzieć drastyczny spadek prędkości fal sprężystych, czyli wzrost czasu interwałowego. Oporność elektryczna totalnie wzrośnie. Ona nam pokaże bardzo mocne piki, bardzo mocne anomalie, które pozwolą nam wprost identyfikować nasycenie.
I teraz badania laboratoryjne. Geofizyka otworowa nie byłaby też taka piękna i czysta, gdyby nie to, że łączymy to z petrofizyką, czyli z wynikami badań na próbkach skalnych. Wyciągamy z danych głębokości rdzeń. Z tego rdzenia, czyli kawałka skały, wyciągamy malutki tak zwany plak, czyli malutki rdzenik o tak zwanym calu średnicy, co najmniej 5 centymetrach długości i poddajemy go badaniom. Jedne z najnowszych badań w skali mikro, które pozwalają nam odpowiedzieć na pytanie, ile mamy przestrzeni porowej, czyli ile dana skała ma w sobie możliwości zagospodarowania węglowodorów. To jest właśnie rentgenowska tomografia komputerowa i to, co Państwo widzicie teraz na prezentacji, to jest obraz, który możemy analizować, czyli i porowatość, ale także drogi migracji, czyli przepuszczalność skał. To, co dostajemy z badań laboratoryjnych, łączymy z wynikami geofizyki otworowej. Podsumowując, szanowni Państwo, geofizyka otworowa jest piękną metodą do tego, aby móc poszukiwać złoża węglowodorów, także ród. Poszukujemy także wód pitnych, wód geotermalnych. Zastosowania geofizyki otworowej są różne. Są otwory płytkie, jak już Państwo zobaczyliście, są otwory też bardzo głębokie. Życzymy sobie, żeby w najbliższym czasie, żebyśmy mogli tych otworów oczywiście odwiercać więcej, a także i głębszych. Dziękuję bardzo. Paulina, dziękuję bardzo za przybliżenie nam zagadnień związanych z geofizyką otworową. Pewnie Państwo, słysząc pierwszy raz geofizyka, bardziej nam się to może kojarzyć z metodą, która służy do rozpoznawania budowy wnętrza Ziemi. Natomiast geofizyka otworowa, jak Państwo widzicie, ma swoją specyfikę. Jest to metoda poszukiwawcza. Bardzo proszę o Państwa pytania. To może zacznę ja. Jak ciężka jest praca przy interpretacji wyników geofizyki otworowej? Powiem szczerze, że to jest trochę pracy trzeba w to włożyć. Po pierwsze, kiedy dostajemy wyniki profilowań geofizyki otworowej z pomiaru, one muszą być odrobinę skorygowane, czyli my patrzymy na poprawność zapisu. Szanowni Państwo, jak jesteśmy na 4-5 kilometrach, dużo rzeczy może się wydarzyć. Zawirowania płuczki, zmiana temperatury, sonda może się na chwilę włączyć. Dużo rzeczy może się wydarzyć w trakcie takiego pomiaru. W związku z tym pierwsze, co robimy, sprawdzamy poprawność zapisu profilowań geofizyki otworowej, następnie korygujemy je. Jeżeli już je skorygujemy i one nadają się do interpretacji, obliczamy tak zwane zailenie, czyli jest to parametr, który mówi nam trochę o specyficznych minerałach, ale minerałach, które bardzo dużo w geofizyce otworowej nam, mówimy, bróżdżą trochę. Nie za bardzo je lubimy. I dlatego musimy obliczyć, ile ich mamy i potem odjąć ich wpływ od na przykład porowatości. I potem kolejnym takim naszym szablonem jest obliczanie porowatości, potem nasyceń węglowodorami, potem przepuszczalności. Na sam koniec kompletujemy to wszystko obliczając skład mineralny, ponieważ profilowanie geofizyki otworowej pozwalają obliczyć konkretnie skład skały, w której jesteśmy. Czy możemy to rozróżnić, czy jesteśmy w anhydrytach, czy jesteśmy w piaskowcach, właśnie, czy badamy plaże, czy badamy pustynię, czy może jednak dno morskie. Więc muszę przyznać, że jest to bardzo ciekawa praca. Jest sporo wzorów matematycznych, ponieważ są to oczywiście może i proste wzory, niektóre mniej proste, drugie bardziej skomplikowane, ale no, trzeba tutaj użyć trochę też wyobraźni, trzeba mieć łańską fantazję też. Natomiast używamy jak najbardziej systemów interpretacyjnych do tego, które są potrzebne po to, abyśmy mogli sobie skalibrować wyniki, połączyć wszystko razem, dostosować wzory, bądź tak zwany kombajny interpretacyjny, gdzie używamy tak zwanych metod inwersyjnych. Więc jest to niesamowicie ciekawa praca, daje dużo radości i dużo satysfakcji, zwłaszcza jak wyjdą węglowodory. Więc jest radość. Dziękuję bardzo. Chyba tak, chyba pan profesor podnosi rękę, aczkolwiek pod światło to ciężko coś dostrzec. Niestety znowu ja. Bardzo się cieszymy. Dwa zdania komentarza. Mianowicie omawiając zagadnienie tego wiercenia,
to no, jest wspaniały obszar, wspaniałe pole do popisu dla inżynierii materiałowej. Tam wspomnę, że samo to wiertło, proszę Państwa, to jest high-tech, można powiedzieć, inżynierii materiałowej, a więc wygiki spekane czy diamentowe wiertła i tak dalej. Natomiast chciałem zapytać tak, czy wykonuje się, bo wiem, że się wykonuje, gdzieś to czytałem o tym, wiercenia do nie diagnozowania, a raczej przewidywania trzęsień ziemi? To jest jedno pytanie. I drugie to coiling tubing, czyli kierunkowe wiercenia. W Polsce są stosowane? Super, bardzo dziękuję za pytania. Odnosząc się do pierwszego pytania, a może zacznę od drugiego. Drugie pytanie, tak, są. I tutaj muszę powiedzieć, doba boomu łupkowego, czyli tak zwanego gazu łupkowego, który w Polsce parę lat temu wystąpił. Szanowni Państwo, mamy pokłady gazu łupkowego i to bardzo duże obszary Polski są nim pokryte. I wtedy rzeczywiście no już tak w dość poważny sposób weszła technologia otworów kierunkowych, dlatego że po prostu nie tracimy jakby możliwości udostępnienia. Otwór kierunkowy pozwala nam wejść bezpośrednio w skałę, a w przypadku akurat łupków, w sensie mułowców i łowców, bo tam to były konkretne takie formacje skalne, chodzi o to, że porowatość i przepuszczalność jest na tyle niska, że musimy wspomóc to, aby gaz i ropa mogły przepłynąć. W związku z tym dokonuje się tak zwanego szczelinowania hydraulicznego i dokładnie wtedy potrzebujemy takiego kierunkowego otworu, ponieważ dzięki temu wchodzimy w tą warstwę, którą chcemy i udostępniamy właśnie tą warstwę. Więc tak, to już się stosuje od, już myślę, że teraz w sumie otwory wierzchnicze, które interpretujemy w ramach różnych prac, to są z reguły otwory już kierunkowe, jak najbardziej. I chyba nie pamiętam pierwszego pytania. Trzęsienia ziemi. Trzęsienia ziemi, tak. Tutaj nie jestem dobrym ekspertem, ponieważ akurat to nie jest moja działka, ale tak, w niektórych miejscach odwierca się, ale to są tak zwane płytkie otwory wiertnicze, do których umieszcza się sejsmografy i można wtedy wykonywać pomiar. Ale mówię, nie chcę za wiele się tu wypowiadać, bo nie jestem ekspertem akurat w tej sprawie. Ja zadam pytanie w imieniu internauty albo internautki. Tych pytań jest trochę, ale wybiorę dwa. Pierwsze, jak długo trwa obecnie taki odwiert otworu, powiedzmy o głębokości 7 km? Natomiast drugie, dlaczego nikt nie próbował wykopać głębszego otworu od 1994 roku? Właśnie wszystko w sumie wiąże się w jedno. To znaczy tak, dlaczego nie odwiercono? No dlatego, że chodzi tu o pieniądze. Na pewno, dlatego, że otwory głębokie są bardzo drogie. Szanowni Państwo, to są miliony złotych. Otwór taki 2-3 kilometrowy to są po prostu miliony złotych za taki jeden otwór. W związku z tym ponad 7-kilometrowe otwory są jeszcze bardziej drogie. Trzeba je jeszcze utrzymać, trzeba odpowiednio oczywiście wykonać pomiary, więc tu wchodzi w grę już naprawdę spory kapitał. I znowu pierwszego nie pamiętam. Pytania? Przepraszam, jakie było pierwsze? Aha. Dobre pytanie. Ja bym wykopała, ale przyznam szczerze, że nie wiem. Jakby nie... To, kto decyduje o tym, że odwierca się głęboki otwór, to tak naprawdę geolodzy i firmy, które oczywiście mają fundusze, czyli na przykład teraz Orlen. I Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, który odwierca otwory badawcze. Właśnie tylko i wyłącznie po to, żeby dowiedzieć się, co jest pod powierzchnią ziemi, zbadać skały, sprawdzić, jakie formacje skalne występują, w jakiej sekwencji. Więc no, tu pytanie zostaje otwarte. Możliwe, że nie było takiego zapotrzebowania, możliwe, że brakło funduszy. Tu trudno jest mi się też do tego odnieść. Dziękuję bardzo. To ja płynnie przejdę do takiego pytania, które troszkę wiąże te dwie ostatnie twoje odpowiedzi. Koszt wykonania wiercenia. Dlaczego uczelnie nie finansują wierceń
I skąd w związku z tym naukowiec bierze dane z geofizyki otworowej, żeby prowadzić własne badania? Przede wszystkim współpracujemy właśnie z Państwowym Instytutem Geologicznym, Państwowym Instytutem Badawczym, który ma fundusz i odwierca właśnie otwory badawcze i cały czas pracujemy z przemysłem. Akurat geofizyka otworowa jest taką specyficzną metodą, że my służymy właśnie przemysłowi geologii, wykonujemy interpretacje, zastanawiamy się, w jaki sposób korelować różne warstwy, w jaki sposób, no nie wiem, wyznaczyć miejsca nowe, perspektywiczne pod nowe otwory wiertnicze, ale tu jak najbardziej jest głęboka współpraca uczelni z przemysłem, więc tylko i wyłącznie w ten sposób. Owocna? Bardzo. To Bardzo. najważniejsze. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję. Paulina, dziękuję pani profesor. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Zeszliśmy głęboko pod ziemię, troszkę zahaczyliśmy o politykę, ale ważną w tym aspekcie, w tym konkretnym przypadku. No i cóż, zapraszam Państwa na 18 maja na kolejne nasze spotkanie. Pozostaniemy w tematyce metali, ale troszeczkę innym aspekcie niż poszukiwania metali. Będzie to troszkę bardziej inżynieria materiałowa na potrzeby badań archeologicznych. Zapraszam Państwa. Dziękuję bardzo. Dobranoc.